Witajcie! Dziś opowiem wam o kolejnej modyfikacji do Gothic 2 Noc Kruka. Ta przygoda zajmuje od 2 do 3 godzin, a jej twórcą jest Orc Elite Killer, bądź inny Niemiec. Przed wami Kyrus, zapraszam. Kyrus to nazwa wyspy, na której dzieje się cała akcja. Gracz wciela się w króla na zamku. Oczywiście, że nie. Gracz jest zwykłym synem Kowala, co jeszcze nie było aż tak oklepane w 2008 roku, gdy mod został wydany. Miecz jest gotowy. No ale jak zwykle początki są trudne. Już w pierwszym przelocie kamery, rodem z Postala 2, Chodziłeś za pracą? Tak, najwyraźniej mam bezpłatny urlop czy coś. główna postać przedstawia w formie modlitwy motywacje, jakie pokierują jego czynami. Mianowicie żona Kowala Kerosa, czyli matka młodego Kowala, kradła jedzenie dla rodziny, za co miała zostać skrócona o ręce, ale przypadkowo zginęła od miecza w brzuchu, podczas szamotaniny. Co jest dla mnie trochę bez sensu, bo jednak nie była to rodzina biedaków, a Kowalów, więc powinno być ich stać na jedzenie. Tam kręci się dużo postaci, które nic nie robią, a jednak zachowali swoje ręce i życia. Protagonista za śmierć swojej matki wini księcia i zamierza się na nim zemścić. Przyjdzie nam wcielić się w młodego Kowala, dołączyć do grupy wywrotowców i spróbować przeniknąć w szeregi straży, aby pomścić śmierć najbliższej nam osoby. Sam główny wątek, mimo że krótki, to napisany tak, że graczowi łatwo utożsamić się z protagonistą. Jesteśmy ciekawi kolejnych wydarzeń i kibicujemy naszej postaci. Zawartości jest naprawdę niewiele, ale przyjemnie odgrywa się rolę młodego Kowala. Misje poboczne są zrealizowane w typowy dla Gothica sposób. Nic nowego tu nie znajdziemy, ale te zadania są potrzebne. Jest ich kilka i tyle o tym. Hej ty, Talarion powiedział, że powinienem rozejrzeć się za zadaniami i nauczycielami w obozie. Zatem przyszedłeś do właściwego człowieka. Jestem Bogir. Mogę pokazać ci, jak rzucać nożami. Przed chwilą mówiłem o wczuciu się w ten świat. Przebywamy na małej wyspie zwanej Kyrus, gdzie toczy się cała fabuła. Jest to po raz kolejny miejsce z łatwymi do wygenerowania granicami. No tak, to zrozumiałe, ale mimo wielkości moda da się wymyślić coś lepszego, bo modyfikacje do Gothic często dzieją się na wyspach, a ja szanuję innowacyjne pomysły, jak na przykład w Sekcie Szaleńców, o którym też zrobiłem materiał, a film znajdziecie na kanale. Miasteczko bądź obozowisko, w którym się znajdujemy, jest małe i nic specjalnego w nim nie ma. Ale z jakiegoś powodu odczuwam tu ten klimat oryginalnej pierwszej części. Może to przez wszechobecną biedę i brak detali oraz ciekawostek. Mimo to dobrze spędziło mi się w nim czas. Przejście tej produkcji zajmuje od 2 do 3 godzin. Wyróżnić można lot kamery w intro. Wiem, że to nic takiego, ale po pierwsze jak na 2008 rok w modach Gothic to już wyższa szkoła. Po drugie, wspominam nawet o takich drobnostkach, bo niektórzy obejrzą tylko tą recenzję, bo szkoda im marnować czasu na tak krótkiego moda. On nie oferuje dużo i filmik może zastąpić grę. Jeśli tak będzie, to dużo nie stracicie, no ale i tak nie zdradzę tu fabuły. Kyrus posiada polski dubbing, jak dla mnie nic więcej nie potrzeba. Głosów słucha się przyjemnie, są dobrze nagrane, jest to w porządku. Kyrus tak w ogóle jest przetłumaczony na kilka języków, ale nie wiem czy wraz z dubbingiem, bo nie sprawdzałem. Jednak jestem pewien, że Niemcy dali głosy swoim postaciom, bo w tym kraju dubbing jest wszechobecny. Jak ci idzie? Niedobrze. Czemu? Co się stało? Ostatnio z moim kumplem Bardokiem polowaliśmy w jaskini położonej w lesie. Chciałem wrócić do kiedy już... Podsumowując w kilku słowach, świat wykreowany przez Niemców jest przeciętny, czyli mały i nieciekawy, ale wciąż klimatyczny. Fabuła nie jest odkrywcza, ale zaspokaja moje potrzeby jak na te kilka godzin. Dubbing w rodzimym języku to zawsze rzecz, którą stał Gothic, więc i tu jest to dobrze zrealizowane. Fan Gothica, który jeszcze nie zna tej modyfikacji, spędzi z nią miło te 3 godziny. Wszystko jest tu poprawne i bez kontrowersji, dlatego gdy już wyłączysz tego moda, możesz go odinstalować, bo na pewno szybko o nim zapomnisz.